Witajcie kochani, dzisiaj będę upiekła chlebek na maślance. Mam tutaj pół litra maślanki, którą wyjęłam trochę wcześniej z lodówki, tak żeby miała temperaturę pokojową, żeby nie była taka za bardzo zimna. Do której dodam pół łyżeczki cukru, tylko pół, i 7 gramów drożdży. Ja zawsze czekam chwilkę, żeby drożdże sobie zaczęły pracować. Tak, dosłownie 10-15 minut. Przykryję ściereczką i poczekamy sobie, aż zaczną pracować. A co jeszcze będziemy potrzebować? I kochani, wszystko ładnie pracuje, znaczy, że dobre drożdże. Mam tutaj 600 gramów pszennej mąki, do której dodaję taką pełną łyżeczkę soli. I to wszystko muszę przesieć. Od razu będę przesiewała. Wymieszam delikatnie do maślanki. I jeszcze tylko będę potrzebowała łyżkę dobrej oliwki. I to wszystko. Z tego będzie pyszny chlebek. Muszę sobie przesiać. Znaczy lepiej spulchnić mąkę właśnie. A czasami coś tam może wpaść do mąki. Zdarza się, prawda? O tak, kochani. Oraz mi się zdarzyło, że pół robaczek. Pamiętam. No, mi się trafił raz gwóźdź. O, gwóźdź to chyba nie. No, ale go schowałem i później zupę z niego zrobiłem. O, zupę z gwoździa. Tak, po cygańsku. O. Musimy kiedyś właśnie pokazać wam, jak się robi zupę po cygańsku z gwoździa. A czekaj, wsypię już tak sobie z miseczki. Po prostu. Oj, haka sobie nie wyjęłam. Szkodzi, kochani. Wszystko się wytnie, poczekamy. Oj, już go mam, jest pod ręką. No to szybko, to nie będziemy wycinać. I delikatnie mieszamy. Ale do prądu nie włożyliśmy. Wow. Rób kucharzy. I dodajemy łyżkę. My dajemy akurat oliwkę z oliwek. Można dać masło. Jak to lubi? Ja daję jedną taką pełną łyżkę oliwki. I mieszamy, wyrabiamy. Kochani, jak tak gdzieś po 5 minutach widzicie, że ciasto jeszcze się tam klei na dnie miseczki, to znaczy, że trzeba dodać trochę mąki. Ja zawsze dodaję tak łyżkę mąki. Po troszkę aż się odlepi. Tak, musi wszystko ładnie zebrać się ze spodu. I dalej kręcimy. Teraz będzie idealnie. Powinno wszystko się ładnie zbierać, ciasto będzie gotowe do wyrastania. Dodałam jakieś 2 łyżki mąki w sumie. Zobaczcie, wszystko się ładnie zebrało, znaczy, że ciasto gotowe. Teraz je troszkę wyrobię w ręku i do wyrastania. Ma się nie kleić. Tak, jeżeli wyrabiacie ręcznie, to tak długo, aż się nie będzie kleiło do dłoni. Ale kto teraz wyrabia ręcznie w tych czasach? Nie myślę. Czy jeszcze komuś się chce ręcznie wyrabiać, nie? No, są tacy na pewno. Może, no może. Moja mama zawsze ręcznie robiła. No, to był, kochanie, tak Ale to było dawno, 20 lat temu. Troszkę mąki i troszkę to że... przerobię. Myślę, że więcej, 20. Troszkę więcej. No ale pięknie wyszło. Widzisz, jakie ładne? Teraz tylko podsypię delikatnie mąką, przykrywam. Tak jak zawsze ja przykrywam folią spożywczą i ściereczką i w ciepłe miejsce do wyrastania. U nas wkładamy do piekarnika z zapalonym światełkiem, żaróweczką. O, musimy zmierzyć kiedyś temperaturę. Myślę, że jest 28, A kiedyś jest zapalone? mierzyłaś. Tak, tak. I 28 mierzymy. I co najmniej na godzinkę. No musi urosnąć sobie. Kochani, tam troszkę mąki. I tak wygląda nasze ciasto po wyrośnięciu. Zobaczcie, jak się napuszyło. Przekładamy sobie na stolnicę i wyrobimy delikatnie. Ono zawsze się troszkę klei. Zawsze na maślance te ciasta się delikatnie kleją. Odkładam sobie. Mąki muszę sobie wziąć. Bo się przykleiło do ręki. A i nie szkodzi. Ja je teraz troszkę przerobię. Jak zawsze ręką. Przykleiło mi się.
Masz taką skrobaczkę. Skrobaczkę sobie wezmę, tak o. Już odeszło. A mało mąki podsypałam, wiesz. No ale zawsze jest jakiś sposób. Tak, jest skrobaczka, która wszystko wyskrobie, odklei. Ale ładnie pachnie to ciasto. W maślance właśnie tak inaczej pachnie. Tak, troszkę inaczej. Bardziej przyjemnie. Tak trzeba podsypywać mąką niestety. Klei się, bo jest maślankowe. Chcę sobie uformować taki bocheneczek. A coś takiego. I będziemy piekli w garku. Ups. W garnku szklanym. Żaroodpornym. Przekładamy. A tak w miarę, żeby uformować kształt sobie bochenka. Przykrywamy pokrywką i zostawiamy na jakieś 30 minut, żeby sobie podrósł. Kochani, minęło 30 minut. No zobaczcie, jak pięknie chlebek rośnie. Zaraz garka zabraknie. Robię delikatne nacięcia. Tylko tak. Takie polskie pospolite. Tak. A może jeszcze tutaj takie nie malutkie. wystarczy. I tu malutkie. Piec nagrzany na 210 stopni i tak pod przykryciem wkładamy na 30 minut. Kochani, minęło 30 minut. Oj, wow, zobaczcie, jak pięknie urósł chlebuś. Cały. I teraz wkładamy bez przykrycia. O, na jeszcze jakieś 20 minut. Zmniejszamy temperaturę o jakieś 10-15 stopni. Się I na piecze. 20 minut. Piękny chlebuś. No i kochani, oto nasz chlebuś. W sumie piekł się 50 minut. Poczekamy chwileczkę i zaraz go wyjmiemy z tego gara. Dosłownie 2-3 minutki. Kochani, wykładamy chlebuś z gara. O, jak fajnie wyskoczył. Zobacz. I przekładamy na drugą. O, opiekł się fajnie. Chlebek. Ach, piękny. Pięknie wygląda. O, Pięknie o, pachnie. musi sobie przestygnąć dobrą godzinkę. I po godzince, kochani, będziemy próbować. Tak ładnie, ale pachnie. Taki fajowy, Chlebuś domowy na maślance. chlebek na maślance. Pieczony w garku. Kochani, chlebek przestygł. Jeszcze nie tak całkiem, ale wypada już próbować. Kroimy kromeczkę. Piętkę. Uć. Zobacz, jaki piękny. Musimy spróbować. Ani tak pięknie pachnie. Jaki chrupiący. Ale my sobie spróbujemy z naszym smalczykiem, ze skwareczkami. Prawda? Tak, nasze domowe Jeszcze skwareczki. więcej ci nałożę. Jak on Kochani, pachnie. próbuj. Nie dajemy nic ani cebulki, tylko tak chcemy spróbować. Tylko spróbować chlebek. Pięknie wyszedł. Próbujemy, kochani. Zobacz, jak ładnie wyrósł. Ładny chlebuś. Pachnie. Pięknie, tak jak zawsze. Próbujemy. Próbujemy chlebek. Kromeczkę. Jaki chrupiący. Pyszny. Coś pięknego, coś pysznego. Kochani, coś wspaniałego. Polecamy, kochani, smacznego. Domowy chlebek Pyszny. z domowym smalcem, skwarkami. Nie ma nic lepszego. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się Do następnego. i do następnego. Pycha. A my sobie skończymy tę pyszność.